jak myślę product owner, to z kim nie rozmawiam, to zawsze mi się jawi takie ćwiczenie 5-dniowe od Google'a, Product Discovery, jakoś nie wiem, czy to ma jeszcze jakieś trzecie słowo w tym, ale tam jest takich 5 dni, które się robi i oczywiście można jakoś tam streścić, upakować i po prostu jak widzę oferty wszystkich tych firm zajmujących się consultingiem, to od razu dostaję zawsze, to jest taki Big Mac menu, to jest ten 5-dniowy warsztat, czasami upakowany w jakieś krótsze sprinty. Chciałbym, żebyś opowiedziała o tym, jak i o kilku innych narzędziach, które faktycznie są używane do tworzenia lepszych produktów. Szczególnie na tym wczesnym etapie, bo wydaje mi się, że dużo osób mało wie, jak wygląda ten warsztat product ownera, więc żebyś powiedziała o takich najbardziej typowych narzędziach. Przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek, to ciężko mi powiedzieć o jakimkolwiek narzędziu. Bardziej przychodzą mi do głowy techniki. Czyli wywiady z klientami, ankiety, prototypowanie, praca na MVP i weryfikowanie tego, jak to MVP działa. Przychodzi mi do głowy dla nowego produktu Business Model Canvas i stawianie hipotez do konkretnych obszarów do modelu biznesowego po to, żeby wyjść do rynku z MVP i testować hipotezy tego modelu biznesowego. A jeżeli chodzi o pracę nad produktem, który już jest dojrzały, istnieje, ma klientów, no to narzędzia, które mi przychodzą do głowy, to jest zdecydowanie, ja pracuję bardzo dużo z Confluence'em i ja bardzo lubię Confluence'a i Confluence'a wykorzystuję do tego, żeby tworzyć dokumentację projektową, żeby nawet przewarsztatowywać z zespołami taką techniką Goals, Signals and Metrics, co robimy, dlaczego, jakich zmian zachowań klientów się spodziewamy, jak chcemy to pomiarować. W Confluence'ie zapisuję notatki ze wszystkich spotkań, tworzę agendy spotkań, więc na wszystkie spotkania przychodzę przygotowana i mam również taką fajną historię ustaleń dzięki temu, czego się dowiedziałam w ramach różnych spotkań. W Confluence'ie zapisujemy również wyniki z badań z klientami, nasze główne insighty z tych badań, więc Confluence to po prostu jest taki dla mnie miejsce, moje centrum dowodzenia i nasze centrum dowodzenia produktowców, z którymi współpracuję. Z innych ciekawych narzędzi produktowych, no to proste rzeczy, Hotjar, tak? Pewnie jest wiele firm, które dalej nie robi, a jest to bardzo proste, żeby zobaczyć, jak klienci zachowują się w naszym produkcie poprzez implementację prostego skryptu, który umożliwi nam oglądanie sesji użytkowników w naszym produkcie. Czyli czegoś takiego, jak rozumiem, takiej mapy ciepła, tak? Bo to ja widziałem wyniki z tego, to widać po prostu, gdzie ludzie więcej tam klikają, nie wiem, patrzą potencjalnie, może w jakie obszary? Tak, mapy ciepła to jest jedna funkcjonalność, z których narzędzia takie jak Hotjar dają. To, co tam dla mnie było najciekawsze, to możliwość oglądania sesji użytkowników, co oni robią po kolei, gdzie się gubią, gdzie być może razem, gdzie mamy błędy. I my tę sesję oglądaliśmy razem z całym zespołem, który pracuje nad tym produktem deweloperskim, dzięki czemu te zespoły też były bliższe, te problemy naszych użytkowników były bliższe dla zespołu. I myślę, że to też przekładało się fajnie na zaangażowanie tych zespołów, które dalej nad tym pracowały. Okej, to fajnie, że o tym powiedziałeś, bo chciałem właśnie zapytać, jak mieliśmy w Escola Mobile już 2 lata temu na jednym z pierwszych odcinków Aleksandrę Karpińską-Gugałę z wydawnictwa Agora, która zajmowała się właśnie tymi aplikacjami, to ona mówiła, że w bardzo dużo działań jest zaangażowany dość szeroko zespół, włącznie z deweloperami. To samo mówiła, pamiętam, Basia Rogala z CCC, że często zespół właśnie ogląda wyniki, czyli tak jak mówisz, w Hotjarze możemy widzieć takie, jeżeli słuchacze tego nie widzieli, to wygląda jak takie, jak rzeka wpływa, jak się delta jakiejś rzeki rozwarstwia, tylko że w drugą stronę, czyli że coraz grubsze są te paski, coraz cieńsze i gdzieś tracimy tych użytkowników, albo oni ostatecznie dochodzą nam do tego, gdzie chcemy ich doprowadzić, czyli tam, nie wiem, kup teraz, tak, albo nie wiem, zapisz się na newsletter,
albo zamów demo, tak, i chcemy ich z tych grubych pasków, gdzie oni klikają po naszą stronę o nas, case study i tak dalej, nagle mogą się przekonać, ok, to jest fajny produkt, chce się mówić na demo i to jest nasz ten klucz, gdzie ten wpada ta rzeka, powiedzmy, do morza i się już cieszymy, co dalej z tym użytkownikiem zrobić. I tak jak mówisz, oglądałaś to z całym zespołem i to wydaje mi się o tyle ciekawe, bo to może być dla wielu deweloperów, którzy koncentrują się na jakimś niewielkim kawałku kodu, taki efekt, to muszę to inaczej zaprogramować, dzięki temu jakby osiągniemy swój cel. Czy dobrze Cię rozumiem? Tak, zdecydowanie to, co powiedziałeś, to jest jakiś przykład lejka konwersji, nie? Czyli gdzie klient zaczyna, gdzie chcemy, żeby doszedł, jakie eventy są pomiędzy i gdzie klienci odpadają i to jest ważny element pracy produktowca i de facto ja te lejki konwersji nawet analizowałam i tak jakby przekazywałam insighty z tych danych, które pokazują mi się na przykład w Mixpanelu, w Senti pracowaliśmy na Mixpanelu, dzielę się z nimi, z zespołami deweloperskimi, żeby też ich angażować i pokazywać to, gdzie mamy jakiś problem, albo nawet, żeby poddać jakąś hipotezę do dyskusji. Kiedyś miałam taką sytuację, że miałam jeden ważny lejek sprzedażowy, który analizowałam i pracowaliśmy nad optymalizacją konwersji właśnie w tym lejku. I nagle z tygodnia na tydzień konwersja nam znacznie spadła, no a my ciągle pracowaliśmy na tym, żeby ona rosła i coś się wydarzyło. Nie było w tym czasie żadnych zmian w naszym produkcie, które mogły mieć na to wpływ. No i przeszłam sobie drogą tego użytkownika, który wykonuje te akcje jedna po drugiej, żeby dojść do tego miejsca, do którego my chcemy, żeby on doszedł, czyli to był de facto zakup. No i okazało się, że mieliśmy może nie krytyczny, ale ważny błąd, który wpływał na UX naszej aplikacji i przeszkadzał naszym klientom w osiągnięciu tego celu. I to była taka dla nas wyraźny sygnał, że musimy zadbać nie tylko o UX, o optymalizację UX w naszym produkcie, ale również o jakość w naszym produkcie. I to też później przełożyło się na dalsze działania organizacji, że no musimy zatrudnić testerów. Może powinniśmy postawić bardziej na testy automatyczne, a nie tylko stawiać na manualne. Jak zaangażować w to cały zespół. Więc ta analityka danych może nam i tak samo te sesje nagrywane przez użytkowników mogą nam dać bardzo dużo informacji.